Dzisiaj porozmawiamy sobie o deweloperce, o małej, średniej deweloperce, o łączeniu tego właśnie z etatem, czy się da, jak to zrobić, ile zarabia mały deweloper i dlaczego tak dużo. To zależy od skali inwestycji. Może na początek powiemy procentowo. Celujemy w to, żeby zarabiać. A czy to dobry moment na wejście w deweloperkę, skoro mamy lekki zastój? Lepiej inwestować wtedy, jak leje się krew. Źródeł do szukania inwestorów jest mnóstwo. Jest to choćby nawet internet, są to grupy facebookowe, takich ogólnie powiedziałbym takiego inwestora, dużego inwestora, którego można znaleźć. Najczęściej są to osoby obce. Jest właśnie jeszcze miejsce dla nowych, nie ma ścisku tego, bo na przykład fliperzy mówią, że no jest trochę ciasno. A czy każdy z kolei może zostać deweloperem? Czy może trzeba mieć jakiś specjalny zestaw cech? To jak zostać deweloperem, jakbyśmy przeszli tę ścieżkę krok po kroku? Dzień dobry widzowie, z nami dziś Radomir Sejdak, deweloper na etacie, ale to wyjaśnimy za chwilę, inwestor w nieruchomości. Zaraz się dowiemy, o co chodzi z tym deweloperem na etacie. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o deweloperce, o małej, średniej deweloperce, o łączeniu tego właśnie z etatem, czy się da, jak to zrobić i jak zacząć. To pierwsze pytanie, Radomir, na zmiękczenie, takie łagodne. Ile zarabia mały deweloper i dlaczego tak dużo? To zależy od skali inwestycji. Może na początek powiemy procentowo. Celujemy w to, żeby zarabiać 20% na danej inwestycji i to w zależności od skali inwestycji będzie później przekładało się na złotówki. Natomiast trzeba sobie wziąć pod uwagę, że to trwa 2-3 lata. Raczej szczególnie jeśli robimy małe inwestycje, czy jesteśmy na początku tej drogi. Dobra, małe, czyli ile mniej więcej? Bo właśnie ja użyłem określenia małe, ale jakbyśmy określili. Można zacząć od 2 jednostek, czyli powiedzmy taki bliźniak dwulokalowy. I 4 łącznie jakby. To jakby to nawet dwie sztuki tylko sprzedażowe, natomiast rekomendowałbym zacząć od 4, dlatego że wtedy mamy więcej jednostek, które możemy przesprzedać, sprzedawać, posprzedawać, czyli rozłożyć w czasie sprzedaż, a nie, że sprzedamy i sytuacja się zmieni. To jakbyśmy przerobili te zyski, zarobki na konkretnym case'ie, na konkretnym przykładzie, być może masz jakąś inwestycję właśnie, wiem, że na pewno masz, bo nawet nam ją opisywałeś, ale jakbyśmy też widzom zdradzili, uchylili rąbka tajemnicy, jak to wygląda. No to okej, powiedzmy, że ja akurat specjalizuję się w segmentach, budowie segmentów i powiedzmy taka 4-jednostkowa inwestycja, czyli taki albo 2 bliźniaki dwulokalowe, coś takiego, albo szeregówka, 4-jednostkowa. Powiedzmy cena sprzedaży, ja sprzedaję pod Warszawą, nie w Warszawie, ale na terenach na obrzeżach. Powiedzmy, że sprzedaż może wyjść na jakieś 2 800 000, koszty jakieś 2400, 2300, czyli mamy tu jakieś 500 000 złotych. Jeśli tylko, że mówię tu już o inwestycji, którą realizuję jako trzecią, powiedzmy. Przy pierwszej Trochę zoptymalizowane teraz. Trochę zoptymalizowane zdecydowanie. Czyli tutaj powiedzmy mamy powyżej 20%, natomiast przy pierwszej, drugiej trzeba się przygotować na to, że się uczymy. Okej. I ile ta inwestycja trwała? Trwała 2,5 roku. Okej, 2,5 roku i to jest około 400-500 tysięcy złotych. Tak. Dobra. Z czego bierze się ten właśnie zysk dewelopera, jakbyśmy to też rozłożyli na czynniki pierwsze, taką inwestycję? Myślę, że najbardziej to z ryzyka. Z ryzyka dlatego, że jest to czas, czyli upływa czas, a my nie możemy sprzedać wszystkiego na początku i nie możemy zostawić na koniec. Ze względu na cash flow nie możemy zostawić tego na koniec i ze względu na to, jak patrzą na to banki oraz w ogóle klienci, więc inwestycja musi się sprzedawać stopniowo, więc również jak jest dziura w ziemi, sprzedajemy taniej, później sprzedajemy troszeczkę drożej, im bliżej zakończenia inwestycji idealnie by było, sprzedajemy najdrożej na końcu, gdy jest gotowe, więc to jest to ryzyko czasowe, że wszystko będzie szło gładko, tak jak sobie zaplanowaliśmy. No właśnie, a ten cash flow, bo mówiłeś, że lepiej, żeby się nie sprzedawało wszystko na początku, ani wszystko na końcu. Jak wygląda taki timeline idealny? No idealnie byłoby, powiedzmy, że taki jak jest postęp budowy, to tak sprzedajemy. Czyli jak mamy 4 jednostki, 25% wydane, czy etap inwestycji zrealizowany na 25%, to mamy jedną jednostkę sprzedaną. 50% 2 jednostki sprzedane. Powiedzmy tak książkowo. I to gdzieś gwarantuje ten cash flow, tak, ale też i, że zbyt tanio metra nie sprzedamy w miarę postępu budowy, tak? Tak jest idealnie. Natomiast w zależności od wahań rynkowych dostosowujemy strategię, bo czasami nie możemy sprzedać, bo jest zastój, a czasami lepiej sprzedać troszkę szybciej, jak widzimy, że klienci są. Okej, czyli to nie jest też tak, że na siłę nie sprzedajecie. Ludzie przychodzą, chcą, a wy nie sprzedacie?
Też nie wstrzymujecie sprzedaży? Jak jest klient, to lepiej to wykorzystać, bo nie wiemy, i to czas pokazał przez ostatnie parę lat, że nie wiemy, czy za 6 miesięcy rynek się zupełnie nie zatrzyma. A czujesz teraz taki zastój właśnie? Widać częściowo zastój, szczególnie w takich segmentach oraz poza centrami miast. Widać, że to są jednostki, które sprzedają się wolniej w czasie, gdy jest takie momenty zastanowienia się. Bo właśnie fliperzy teraz mówią, że to jest taki moment, kiedy wszyscy wstrzymują oddech. Klienci, ale też właśnie inwestorzy. Spowodowane jest to pewnie głównie kredytem 0%, czy jakkolwiek go nazwiemy. Ty mówisz, że też widać taki zastój lekki. Tak, widać to. Jest niższa sprzedaż w tej chwili? Czy to jest tak, że sprzedaż została, ale na przykład jest więcej oglądania i oglądanie tego pieniądza z każdej strony, ale i domu z każdej strony? Oglądania faktycznie jest trochę, natomiast tej decyzyjności jest dużo mniej niż to było 3 lata temu, czy 2 lata, szczególnie ponad rok temu, jak był program 2%. No ale powiedzmy do normalnego rynku oglądania jest dużo, decyzyjności jest mniej. Dodam może, że jeśli chodzi o domy czy segmenty, to co najmniej 70% jest kredytów hipotecznych. W Polsce w tym momencie kredyty hipoteczne na oprocentowanie stałe 7%, na zmienne 8% to są najdroższe kredyty hipoteczne w całej Europie. Tak, to nawet Czechy, Słowacja mają 5, 6, na Węgrzech jest 6, nie wspomnę o zachodnich krajach, które mają bardziej około 4%. U nas są zdecydowanie najdroższe, więc nie ma się co dziwić, że klientów, że rodzin polskich nie stać przy takim dużym kredycie na to. Radomir, kiedy deweloper tak naprawdę zarabia na tej całej inwestycji? W którym momencie to jest? Zarobek, taki finalny zysk, wiemy, czyli zarobek, czyli mamy na myśli zysk na końcu, no to dopiero wiemy po sprzedaży ostatniej jednostki. Tak, bo ponieważ jest to, załóżmy, że to jest 20%, no to jak mamy 4 jednostki, to pierwsze 3 to jest 75% dopiero. Ostatnia to jest 25%, więc jeśli wszystko pójdzie dobrze do ostatniej jednostki, to wtedy dopiero widzimy na samym końcu, że zarobiliśmy. Ostatnia jest wynagrodzeniem jakby? Tak, coś takiego, więc jeśli to jest idealnie 25% byłoby super, często jest inaczej, bo występują po drodze niektóre problemy. No i jest to możliwe dzięki temu, że jeśli jest inwestycja planowana wcześniej i realizowana zgodnie z harmonogramami, to jest dopiero możliwe z doświadczonym zespołem i ze własnym doświadczeniem. Czyli w międzyczasie deweloper nie je, bo nie ma za co, bo czeka na wypłatę na koniec, tak obrazowo mówiąc. Tak, odroczona gratyfikacja, tak. To jest skill numer 1, który trzeba się nauczyć chyba w nieruchomościach ogólnie. W deweloperce raczej szczególnie, bo inwestycje skończyć w 2 lata od znalezienia działki, to już trzeba być bardzo doświadczonym. Raczej nastawmy się na 3 lata. No i dopiero ten zysk widzimy przy tym ostatnim lokalu. Lepiej nie zjadać tego zysku na początek, że pierwszy lokal sprzedaliśmy zyskiem, bo różne rzeczy mogą się przydarzyć. Może się program skończyć, może wybuchnąć gdzieś wojna, może ceny energii mogą pójść strasznie do góry i materiały, mogą pojawić się jakieś reklamacje, więc trzeba poczekać do samego końca. Odroczona gratyfikacja na koniec. Teraz jeszcze Cię zapytam o te cechy dewelopera, które trzeba mieć, żeby zostać deweloperem. Ale chciałem Cię zapytać jeszcze, co może obniżyć ten zysk, gdzie można się wywrócić, tak kolokwialnie rzecz ujmując. Czy mogę tutaj sięgnąć chyba w swojej pamięci, do mojego doświadczenia? Dalej, na przykładach będzie najlepiej. Tak, na przykład przy pierwszej inwestycji, akurat gdy został zamknięty dopływ gazu, czy ograniczony dopływ gazu do Europy w 2021 roku, ceny materiałów strasznie wyskoczyły do góry. Czy ceny stali z 2000 tak do 8000, później doszły steropianów, niektórych rzeczy zaczęło brakować. Pustaków niektóre zaczęło brakować i wtedy ceny astronomicznie poszły do góry i wtedy Excel, który mamy, czy plan, który mamy na poszczególne koszty, musimy je podnieść, więc to nam zje już zysku, a inwestycje musimy realizować. Szczególnie jeśli zrobiliśmy już jakąś przedsprzedaż, czyli mamy klienta i podpisaną umowę deweloperską. I dlatego się nie sprzedaje wszystkich lokali na początku. Tak, natomiast jedną najczęściej trzeba sprzedać, jeśli liczymy na to, że na finansowanie bankowe, bo bank też, ja akurat posługiwałem się kredytem deweloperskim, więc bank też chce widzieć, że ta inwestycja ma szansę dojść do końca, więc klient, który podpisał umowę deweloperską, jest dla banku takim dowodem, że inwestycja się spina. Mówiłeś o finansowaniu banku, czyli musisz sprzedać pierwsze, zanim będziesz się ubiegał o kredyt deweloperski, tak? Tak. To jak Ty rozpoczynasz inwestycje, skoro jeszcze nie wiesz, czy dostaniesz finansowanie z banku? No jest to jakieś założenie się z możliwościami, są to plany na finansowanie, natomiast jest nieefektywnie od samego początku mieć cały kapitał czekający, niech będzie 2,5 miliona złotych na koncie, no bo kapitał kosztuje. Jeśli nie jesteśmy prezesem Orlenu,
ani banku, no to nie mamy tych 3 milionów po prostu leżących sobie na koncie, bo nie mieliśmy co z tym zrobić. Więc musimy się posiłkować kapitałem zewnętrznym. Kapitał kosztuje zawsze kilkanaście procent, natomiast bankowy jest stosunkowo tańszy, więc... Czyli kapitał rozpoczynasz trzeba z inwestorami zdobyć. zewnętrznymi, a później dołączasz do tego finansowanie bankowe? Tak, na ile jesteśmy w stanie, na ile mamy oszczędności, to tak, natomiast mało kto ma aż takie oszczędności, żeby mieć milion na ten początek, więc potrzebni są inwestorzy, w moim przypadku tak było. Zaczynałem z inwestorami i po rozpoczęciu budowy i pierwszej przedsprzedaży umowę, wtedy udało mi się przekonać bank do kredytu deweloperskiego, który uzupełnił całą pulę. Okej, czyli jakbyśmy przeszli taką ścieżkę właśnie, czyli najpierw ogłaszasz się wśród, nie wiem, znajomych, że potrzebujesz pieniędzy na inwestycję deweloperską i załóżmy, że oni Ci ufają i przekazują Ci środki, tak? Zaczynasz inwestycję, czyli kupujesz działkę i co dalej się dzieje? Tak, najpierw zaczynamy od właśnie miejsca, gdzie chcemy zrealizować daną inwestycję, gdzie widzimy potencjał, bo na przykład ceny sprzedaży są odpowiednio wyższe niż na przykład w innych okolicach i wtedy jak mamy działkę, to mamy już koncept i jakiś taki wstępny projekt, na przykład nabywamy go na podstawie wiedzy, którą mieliśmy, mamy już o czym rozmawiać z naszą rodziną, naszymi znajomymi, naszymi kolegami z pracy i tak dalej, bo to jest nasza grupa, która nam ufa, zna nas, wie co zrobiliśmy w życiu. Powiedzmy, że nie mamy 15 lat, tylko mamy już parę lat doświadczenia w firmie, na etacie albo w biznesie. Wtedy możemy rozmawiać o tym, że teraz mam na oku taki duży projekt, który będzie kosztował 2,5 miliona złotych na przykład, więc potrzebuję na rozpoczęcie na przykład 0,5 miliona złotych zbieram, czy jest ktoś zainteresowany. W tym miejscu mają powstać, takie są ceny sprzedaży, prawda, to możemy z od domu wyciągnąć takie rzeczy albo z GUS-u, tak, możemy z ofert, możemy również za kilka tysięcy złotych znająć inżyniera, który nam wyceni koszty mniej więcej budowy, albo z jakichś warsztatów się o tym dowiedzieć. Okej, czyli mamy uzbierany kapitał, kupujemy działkę. Tak, kupujemy działkę. I co dalej? Jeśli mamy działkę na własność, to ona razem z zebranym kapitałem stanowi wkład własny dla banku pod kredyt deweloperski. Okej, i wtedy się ubiegasz o kredyt deweloperski i dostajesz taki zastrzyk dodatkowy, boosta takiego finansowego. Okej. A czy to dobry moment na wejście w deweloperkę? Skoro mamy lekki zastój, no wiadomo, że też te inwestycje są odroczone w czasie, ale czy to jest dobry teraz moment? Bo trzeba chyba mieć w głowie to, co się będzie działo za 2-3 lata, trochę szklana kula, nie? Tak, powiedziałbym, że czy jest lepszy moment teraz, gdy jest zastój i wszyscy się zastanawiają, czy w tym momencie, gdy będzie rozgrzany i wszyscy nagle zaczną budować, prawda? To trzeba byłoby sobie rozważyć. Ja bym powiedział, że słuchając ekspertów, lepiej inwestować wtedy, jak leje się krew. I dzisiaj można negocjować z wykonawcami niższe stawki za wykonanie. W ogóle można przebierać wśród wykonawców. Można wybierać różne materiały, co wydaje się w tym momencie szok, jak to normalnie nie można, ale normalnie nie można, albo przynajmniej trzeba płacić dużo więcej za materiały, za określony pustach, za określoną technologię, za stal, za wykonanie. Trzeba dłużej czekać na wykonawców, a co innego jest rozmawiać z wykonawcą, który może wejść za 2 tygodnie na przykład, to już wtedy widzimy, czy na przykład 3-5, że oni mogą wejść teraz, albo za 2 tygodnie, że możemy rozmawiać już albo sami wybierać, a co innego jest, gdy każdy mówi, że za 3 miesiące i tak naprawdę, no nie wiem, no może mi się podoba ta inwestycja, może nie, albo między słowami tak widać. To jest zupełnie inaczej i dzisiaj tak można. Tak więc szczerze uważam, że w Polsce lokali brakuje, jest ta luka mieszkaniowa, cały czas brakuje dla Polaków, to jest też jest miejsce na nowych graczy, żeby również stworzyć dla siebie miejsce w deweloperce i teraz jest bardzo dobry moment również na to. Jest właśnie jeszcze miejsce dla nowych, nie ma ścisku tego, bo na przykład fliperzy mówią, że no jest trochę ciasno. Czuć już tę konkurencję, że nie konkurencję, nie do końca wszyscy tak się traktują, ale czuć, że na rynku jest wielu graczy, jak w deweloperce. No na pewno jest inaczej niż było kilka lat temu. Jeśli są większe wyzwania, to tym lepiej, bo tylko osoby, które dokładnie przemyślą, wejdą w ten rynek. I na przykład nie będzie upadłości na przykład deweloperów, tak? Czyli da większej ilości osób czas na zastanowienie się, żeby przeliczyć, żeby wchodzić tylko z produktami, które się sprzedadzą, a nie tak po prostu, że się uda. Więc powiedziałbym, że jest więcej wyzwań, ale i tak warto wchodzić teraz. A czy łatwo jest zostać teraz deweloperem? Tak i nie. Nie może być za łatwo, dlatego, bo wtedy wszyscy byliby deweloperami albo wszyscy by budowali i w ogóle taka branża nie byłaby potrzebna, czyli nie byłoby żadnego biznesu z tym. Musi być jakaś trudność, jakieś wyzwanie, jakaś komplikacja w tym, żebyśmy mogli przez swoje planowanie, przez swój spryt
negocjowanie, mogli wywalczyć dla siebie tam miejsce i zysk. A czy każdy z kolei może zostać deweloperem? Czy może trzeba mieć jakiś specjalny zestaw cech? Każdy pewnie nie, ale powiedziałbym, że nie jest to aż takie ograniczenie duże, jakby się wydawało. Powiedzmy, że świadomość takiej odroczonej gratyfikacji to musi być coś, co będzie nam towarzyszyć codziennie. Świadomość odroczonej gratyfikacji, że to nie będzie co miesiąc wypłata. A drugie, że doświadczenie z dużymi liczbami. Mówimy tu o milionach i stresem, który jest z tym związany. Możemy to nabyć na etacie, możemy to nabyć w biznesie, możemy to nabyć przy dużych flipach. Jeśli mamy to i tą odroczoną gratyfikację, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również zacząć takie, jeśli nas to interesuje, tworzenie zupełnie od zera budynków, czyli deweloperkę. Okej, to jak zostać deweloperem, jakbyśmy przeszli tę ścieżkę krok po kroku? Może być na Twoim przykładzie, ale może Ty popełniłeś jakieś błędy albo zrobiłbyś coś teraz szybciej, inaczej. I jak Twoim zdaniem wygląda taka ścieżka idealna? No musi nas to interesować i nie możemy bać się błędów. Na początku wydaje się, że to jest złe, natomiast na błędach się uczymy. Mnie bardzo interesowało, żeby faktycznie powstawały prawdziwe budynki za moim udziałem i po moim projektowaniu. Powiedziałbym, że zaczyna to się w głowie, najpierw zainteresowanie, potem idziemy na szkolenia albo czytamy książki. Książka to jest niesamowicie niski wydatek w porównaniu do wiedzy, którą możemy dostać. Później pójdziemy na szkolenia, warsztaty i myślę, że warto to zrobić. Wyznaczyć sobie i tak deadline, że na przykład za 6 miesięcy naprawdę zaczynam coś robić i przez te 6 miesięcy się doszkolę, bo inaczej będziemy to robić przez 3 lata. Takie doszkalanie się, cały czas nie jesteśmy gotowi, nigdy nie będziemy gotowi i tak jak na dziecko nigdy nie będziemy gotowi, jak i na to, że jesteśmy do deweloperce, bo i tak nas to zaskoczy później w praktyce i lepiej niech nas zaskoczy, to się tak najlepiej nauczymy. Więc pójdźmy, wyznaczmy sobie deadline, ale doszkulmy się, bo te kilka tysięcy złotych, kilkanaście tysięcy złotych wydane na warsztaty to jest i tak nic, które później zobaczymy, że zaoszczędzimy. Zaoszczędzimy po drodze. Co robić, czego nie robić, jak robić. Więc to powiedziałbym, to budujemy tą warstwę wiedzową, wyznaczamy sobie deadline, kiedy zaczynamy i szukamy miejsca, gdzie chcemy zrealizować naszą inwestycję, więc szukamy działki. A myślisz, że bez takich szkoleń da się? Bo na przykład jak z fliperami rozmawiam, niektórymi, to jedni są po szkoleniach, inni są samoukami, znaleźli informacje w sieci. Jedna i druga ścieżka jest ok. Kto co woli. Niektórzy wolą przyspieszyć, zapłacić i przyspieszyć ten proces. Niektórzy wolą swoimi siłami, bo chcą dogłębniej poznać albo nie chcą wydawać. Jak jest z deweloperką? Czy da się tego nauczyć samodzielnie, czy niezbędne jest tu szkolenie? Zależy od progu wejścia, powiedziałbym, finansowego. Jak się zaczyna sklep internetowy, można zacząć z małą kwotą i jak się nie uda, to stracimy 5 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych. W deweloperce każda działka to są setki tysięcy złotych, jak nie milion, a inwestycja to są w milionach, liczone w milionach. I tu trzeba sobie zadać pytanie, czy naprawdę to 5, 10, 15 tysięcy złotych wydane, albo książki w ogóle kilkadziesiąt złotych, po 50 złotych za książkę, tak? Czy naprawdę warto zaczynać coś za setki i miliony złotych swoją twarzą, wśród naszych znajomych, naszej rodziny, polecać dany projekt i on nie wypali i na przykład będzie działka, z której nie można nic zrobić, za $500 000 złotych nie będzie na nią pomysłu i nie będziemy wiedzieć, jak oddać pieniądze. Jak mówię, przy małych rzeczach, małym zaangażowaniu kapitałowym można zacząć a może się uda, tak? Ale przy nieruchomościach, deweloperce lepiej od kogoś nauczyć się najpierw na czyichś błędach, tyle ile się da. Nie nauczymy się w 100%, ale chociaż na 70-80% się nauczymy tych błędów i popełnimy pozostałe, ale już mniej znaczące i już nie popełnimy ich 100, tylko 20 na przykład. Więc absolutnie myślę, że tą wiedzową warstwę trzeba dopracować, bo możemy tego pożałować. Zaczynamy, powiedzmy, od najmniejszego progu wejścia wiedzowego, to jest książka, która oferuje wiedzę wartą wiele tysięcy złotych, a kosztuje na przykład 50 czy kilkadziesiąt złotych, więc książka na początek. Później na przykład możemy na YouTubie znaleźć osoby, które wypowiadają się w tym temacie w deweloperki. Niektórzy nam się spodobają, niektórzy nie, albo zainspirują nas, żeby zmienić nasz kierunek, więc to jest wiedza, którą mamy dostępną za darmo. To nie jest wszystko, ale to jest wiedza, którą mamy za darmo. Na początek wystarcza. Tak. Później mamy spotkania i prawie każdy zna, kto jest widzem w strefie nieruchomości, zna, że są wydarzenia nieruchomościowe, albo na której przychodzi mnóstwo ludzi związanych z nieruchomościami. To jest za kilkaset złotych na przykład, czy palicho, nie będzie 1000 złotych. Można pójść na spotkanie, gdzie będą tylko i wyłącznie ludzie sfokusowani na tym, więc to ekstremalnie ważne.
Kolejne, pójście według mnie na już wybrane warsztaty do tej osoby, która nas przekonała, której zaufaliśmy, której czujemy, że po prostu ona jest taka jak my na przykład, albo że chcemy być taka jak ta osoba. I więc to da nam taką dodatkową energię i później mamy jeszcze w grupie osoby, często w tej społeczności, tej jednej albo do 2 różnych osób, żeby poznać różne punkty widzenia, różne podejścia do tej samej rzeczy, do budowy na przykład segmentów i mamy społeczność, która może nas cały czas wspierać, możemy zadawać pytania i ludzie chętnie odpowiadają, szczególnie jak dopiero przeszli tą drogę, tak? Ktoś 10 lat temu to może nie będzie chciał, ale ktoś to 2 lata temu przychodził, hej, ja wiem jak z ogrzewaniem zrobić, ja wiem jak z oknami, albo jeśli chodzi o kostkę, to zrób tak. Takie rzeczy, to są proste, które ekstremalnie pomagają, więc... I na koniec co? Działać. Trzeba, koniecznie. Deadline i działamy. Trochę ten temat wcześniej poruszyliśmy, ale teraz chciałbym go tak dogłębnie przerobić. Skąd wziąć pieniądze na deweloperkę? Skąd ty brałeś, skąd radziłbyś innym, żeby brali? Jeśli jeszcze bank nam nie ufa na tyle, żeby nam wyłożyć na całość. Tak, jeśli zakładamy, że zaczynamy, mamy jakąś historię, ale najczęściej nie mamy milionów złotych na koncie, to potrzebujemy kapitału zewnętrznego. Powiedziałbym, że zaczynamy od zaoszczędzenia chociaż samemu kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych, przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby móc jakoś zacząć, bo to są kwestie negocjowania działki czy projektowania, są to jakieś kwestie geologa, są to kwestie geodezyjne czasami. Czyli to takie formalności jeszcze zanim due zacznie. diligence, jakieś przesprawdzenie, jakieś konsultacje, tak? Na to są potrzebne rzeczy. Na kilka tysięcy złotych, a czasami kilkadziesiąt tysięcy, więc zaoszczędźmy sami, to też się nauczymy troszeczkę, czy przypomnimy sobie dyscyplinę finansową. I to nam się przyda, bo później będziemy rozmawiać z inwestorem i z inwestorem rozmawiamy na co najmniej 100 tysięcy złotych, aczkolwiek jak będzie ktoś chciał 50 tysięcy, ja brałem też takie pożyczki również, kilkaset tysięcy złotych bardzo dobrze, tak, ale im większy inwestor, tym większe wymagania również, żeby być rzetelnym w tym i że jesteśmy bardziej przekonujący. Więc powiedziałem, że tutaj najpierw są inwestorzy do tego, potrzebujemy kilkaset tysięcy złotych, kupujemy działkę razem z inwestorem, mamy jakiś kapitał, powinno to stanowić wkład własny do banku. To jeszcze się zatrzymajmy przy inwestorach, zaraz polecimy dalej. Jak przekonać tych inwestorów? Jak ty przekonywałeś? Gdzie ich szukałeś? Źródeł do szukania inwestorów jest mnóstwo, jest to choćby nawet internet, są to grupy facebookowe, takich ogólnie powiedziałbym takiego inwestora, dużego inwestora, którego można znaleźć. To najczęściej są to osoby obce. Natomiast ja i tak cały czas powiedziałbym, że zaczynamy od naszego najbliższego kręgu. Nie wstydźmy się rozmawiać z naszą rodziną, z naszymi znajomymi. Może być taki może na początku wstyd, że robimy coś nowego takiego. Natomiast jeśli nie chcemy nikogo oszukać, chcemy zrobić coś dobrego, wybudować obiekt, wybudować lokale na sprzedaż, to podzielmy się tym naszym entuzjazmem oraz tym zyskiem, który tam jest. I zaoferujmy komuś, że jeśli ktoś chce zainwestować 100 tysięcy złotych, to damy mu rozsądny procent na to i on zarobi, i my zarobimy, będzie win-win, a jednocześnie może ta osoba się zainspiruje nami z kolei, że może też zawsze chciała w coś zainwestować, w nieruchomości, ale na przykład się bała, a my mieliśmy tą odwagę i będziemy inspiracją dla innych. Więc absolutnie zacznijmy od naszej rodziny, naszych znajomych. Później są szerzej, tak, czyli są wydarzenia, o których wspominałem, absolutnie. Wtedy tak samo mówimy o naszym pomyśle. Ktoś czasami sam nam zaproponuje, że to ciekawe, że budujesz tutaj, pod Warszawą, naprawdę to jest interesujące. Ja się z takimi pytaniami spotykałem. I na przykład, jak masz zamiar to zrobić, jak będziesz to finansował? I to czasami jest tak, że ktoś się do Ciebie odezwie, albo zapisywać numery i później może się przypominać. I takie powiedzmy, jedna osoba na 20 może być naprawdę naszym inwestorem. Nie będzie co druga osoba, tak? No ale powiedzmy, jak już trzeba się do tego przyzwyczaić, że to będzie więcej odrzuceń niż akceptacji, no, ale akurat ja jestem w sprzedaży, to dla mnie jest to normalne, że jest więcej odrzuceń, ale później po pocałowaniu wszystkich tych żab jest królewna. Jak ktoś nie jest tak sprzedażowy jak ty, jak w ogóle przekonać na samym początku? No bo nie mamy inwestycji za sobą żadnych, deweloperskich, no i przychodzę do rodziny z pomysłem, no i mogą, trochę sceptycznie do tego podchodzić, że nie mam doświadczenia. Jak ty przełamywałeś takie obiekcje, jeżeli chciałeś pozyskać kapitał od kogoś, kto nie do końca był przekonany do twojego pomysłu? Wiecie co? Znacie to skrzyżowanie, wiecie gdzie te nowe osiedla się budują? Tam jest działka do sprzedaży. Ona kosztuje 300 tysięcy złotych i na niej mogę wybudować 4 jednostki. Każda z nich, zobaczcie ile kosztują w tym momencie, każda z nich jest po 650, 750, 850 tysięcy w zależności od wielkości oraz lokalizacji. Przecież jak je się wybuduje, będzie to kosztować powiedzmy 2 miliony złotych, sprzedamy, będzie 2,5, wygląda na to, że będzie pół miliona. Może się pomylimy, ale będzie kilkaset tysięcy złotych. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra inwestycja, możemy tam pojechać, zobaczyć
i jeśli masz jakiś wolny kapitał, to możesz ze mną zainwestować w to. Mam zamiar coś takiego zrobić. Liczbami operujesz? Tak, liczby muszą być. Ktoś da nam również liczbę z portfela, z konta, więc lepiej liczbami. Jak to wygląda później? Bierzesz te pieniądze od inwestorów i oni realizują zysk dopiero na samym końcu inwestycji? Bierzemy najczęściej na określony czas, tego przynajmniej wymagają inwestorzy, najczęściej, że na określony czas, na określony procent i spłacamy w określonym czasie i nie przedłużamy tego. Ale zazwyczaj to jest na cały okres inwestycji, czy nie? Czy zdarza się, że na rok, na półtora? Bardziej na rok i na półtora, czyli niewystarczająco na cały proces inwestycji, natomiast w zależności w którym etapie weźmiemy, tak? Bo możemy wziąć na początek i mamy na przykład na tą działkę oraz do momentu, gdy już kredyt deweloperski będzie ściągnięty i jak mamy przedsprzedaż, trzeba o tym pamiętać, sprzedaż jest bardzo ważna, mamy 1-2 lokale sprzedane, to klienci już będą nam spłacać częściowo kredyt i będzie nas stać na to, żeby na przykład spłacić tą pożyczkę troszeczkę wcześniej. Okej, to też ważne to, co mówisz, że nie bierzesz na cały okres trwania inwestycji. Byłoby idealnie, ale nie każdy chce? Nie każdy chce, tak. Bo to może potrwać 2 lata. To nie każdy chce na taki długi czas. Okej, a może się jeszcze przeciągnąć i to też może być później niespodzianka niemiła. I nie ma później problemu z podmianą kapitału. Trzeba będzie podmieniać, no cóż, spłacamy jednego. Ale nie zdarzyło Ci się tak, żeby coś Ci się wywróciło? Zdarzyło się. Zdarzyło? Wiele razy, tak. Okej, i co wtedy? No trzeba szukać dalej kapitału, bo mamy tutaj na szali całą inwestycję, która jest warta kilka milionów Ale złotych. to było tak, że wypłaciłeś, czy nie byłeś w stanie na przykład wypłacić? Zawsze wypłacałem. Wypłaciłeś i wtedy nie masz finansowania na dalszą inwestycję. Szukam dalej kapitału. Okej. Czyli doinwestujemy. Może się podczas takiego całego procesu zwiększyć koszty. Może się zmniejszyć ceny sprzedaży. Jak jest teraz na przykład, potrzebujemy sprzedać kolejny lokal, może trzeba będzie 50 000 obniżyć cenę, żeby zachęcić, żeby była ta sprzedaż, tak? Choćby nawet po kosztach, ale sprzedać, bo na przykład bank nam nie odblokuje kolejnej transzy z kredytu na dalszą budowę. A my już mamy podpisane na przykład 2 umowy deweloperskie, musimy budować dalej. Jak nie, to budowa stanie, więc musimy dalej pchać inwestycje. Więc jeśli jakiś inwestor może równie dobrze chcieć pieniążki trochę wcześniej inwestor, wtedy również spłacamy takie coś. Spłacamy, szukamy następnych rozwiązań. Szukamy cały czas rozwiązań i takie coś się zdarzało wielokrotnie. To tu jeszcze w tych cechach idealnych dewelopera to chyba zamiłowanie do sportów ekstremalnych. Chyba tak. No ja jestem maratończykiem, to może do tego nie może się poddawać, więc to chyba też. I lubisz ryzyko? Tak, może tak, no, nie ryzyko zdrowotne, to jest bardziej tak, bo to są jednak, spójrzmy prawdzie w oczy, co się stanie nam, że my się chwilę postresujemy i sobie pomyślimy, przecież nie mówimy tutaj o pójściu na wojnę, ani nikt nas za to nie zabije, nie połamiemy sobie kości, kręgosłupa, nie rozbijemy głowy, tylko po prostu my myślimy w tym momencie i postresujemy się, tak, będziemy później wspominać, za 10 lat może będziemy się z tego nawet śmiać. Nie ryzykujemy tu naszego życia, tu ryzykujemy trochę nasz imidż, jeśli nam się nie uda, to tym bardziej powinniśmy właśnie szukać dalej rozwiązań. I to jest takie bardzo pouczające na przyszłość. Przy każdym następnym projekcie będzie nam łatwiej, bo my będziemy rośli coraz bardziej i każdy taki sam problem 2 lata później już będzie dla nas znaczył połowę, albo nawet wcale. Przejdźmy teraz to, co mnie zawsze mocno intrygowało u Ciebie, w Twojej sylwetce, w Twojej osobie, łączenie deweloperki z etatem. Jak to się odbywa, jak to zrobić? Bo teoretycznie to wyobrażamy sobie dewelopera jako tego, który się już zawodowo tym zajmuje. A jak połączyć to z etatem? Każdy kiedyś zaczyna, więc jeśli nie jest się Donaldem Trumpem Juniorem, który dostał od taty trochę pieniążków, które bardzo później zwiększył, no to zaczynamy z jakiegoś miejsca, gdzie nie mamy nic. Mamy pomysł i realizujemy swoją pierwszą inwestycję i najczęściej jesteśmy na etacie. Bo większość tak jest, taka jest rzeczywistość, że większość ludzi najpierw jest na etacie. Mało kto zaczynał od samego początku, od szkoły, od razu założył biznes. I tak o takie osoby, powinniśmy się takimi osobami inspirować, ale większość z nas pracuje najpierw na etacie. I powiedziałbym, że to jest absolutnie normalne, żeby mieć part-time job, part-time biznes, natomiast ja wolę mieć pełny etat, bo mam wtedy pełną wypłatę i jednocześnie prowadzić działalność w nieruchomościach, czyli na przykład w tym wypadku deweloperkę. Tak zacząłem, tak działałem, tak się da. Łączysz to? Tak. Trzeba wtedy być większą dyscyplinę, trzeba naprawdę planować swój czas, planować z wyprzedzeniem, natomiast to bardzo edukuje. To pomaga w jednym i w drugim miejscu. U Ciebie ta dyscyplina jeszcze maratońska chyba, bo Ty oprócz tego, że łączysz te 2 zajęcia, to jeszcze jedno z nich znajduje się nie w Polsce, tylko w Niemczech, tak? Budowę masz pod Warszawą, a ośrodek zawodowy, tę połówkę w Niemczech, tak? Więc kursujesz. No tak, to jest w ogóle może na inny rozdział, ale budowa na odległość. Faktycznie mam długi dystans, tam zwykle około 1000 km do miejsca budowy, gdzie ja jestem.
Powiązane z tym, że mój pracodawca jest w Niemczech, ale jestem dyrektorem na Polskę, ale no, jestem powiedzmy 50-50 tu a tutaj, no to jest powiedzmy na inny rozdział, no tutaj trzeba troszeczkę dodatkowej dyscypliny do tego. Jasne. Natomiast tak czy siak trzeba swoim czasem, mamy i tak 24 godziny, musimy swoim czasem odpowiednio zarządzać. Jest troszkę więcej pracy? Okej. Natomiast pomyślmy sobie tak, jaką mamy alternatywę? Możemy rzucić całkowicie nasz etat i rzucić się na tą deweloperkę, ale mamy odroczoną gratyfikację, tak? Czy wytrzyma nasz budżet to, czy stać nas na to, żeby przez 2 lata, 3 lata nie zobaczyć tych pieniędzy? Bo jak będziemy przejadać z kolei przychody, no to może nam później zabraknąć na końcu, więc albo z drugiej strony zostaniemy tylko na etacie, ale wtedy nie zrealizujemy swoich marzeń o założeniu biznesu, więc powiedziałbym, że to jest akurat obowiązkowe, żeby zacząć jedno z drugim. Może na pół etatu najpierw praca, no a myślę, że lepiej na cały etat, bo też niesie ze sobą to dużo zalet. Jak jest się na etacie, to również niesie to zalety. Mogę powiedzieć nawet jakie. Poproszę. Będąc na stanowisku z dużą odpowiedzialnością, ja jestem dyrektorem sprzedaży akurat, również można inwestorowi pokazać, że pracuje się jako znacząca osoba, na przykład jedyna osoba odpowiedzialna w Polsce na przykład za sprzedaż w tym miejscu. No to już wtedy człowiek również pokazuje, że jest w stanie zapanować nad dużymi liczbami, dużymi obrotami oraz kontakty na przykład z bardzo znaczącymi osobami, czy z dyrektorami w całych firmach, tak? Więc, że to nie jest... Człowiek nie wstydzi się takiego kontaktu. Nie będzie wiarygodność jest podbita, nie? No bo jesteś na eksponowanym też jakby stanowisku, więc nie znikniesz nagle z rynku, nie? Tak. I ja staram się takie rzeczy również publikować na LinkedInie, na Facebooku również, że takie rzeczy uwiarygadniam się również w internecie, żeby również przyszły inwestor mógł mnie znaleźć, że 2 lata temu, rok temu coś takiego zrobiłem, że nie jestem osobą znikąd. I w ten sposób, będąc tylko na etacie, możemy zbudować swoją wiarygodność i to, że potrafimy spinać duże rzeczy i zajmować się większymi rzeczami. Więc jeśli już robimy to na razie pod skrzydłami etatowymi i mamy ambicje, żeby zrobić to samemu z większymi zyskami, to inwestor będzie chciał, może on będzie chciał się tymi zyskami podzielić z nami. I tak ja robiłem. Czyli widzowie, da się pracować i na etacie, i być deweloperem, i pracować jeszcze przy okazji na 2 kraje, tak? Tak. No i to jest tak, że obstawiam, nie wnikam w szczegóły, ale obstawiam, że z dyrektorskiej pensji dyrektor sprzedaży na Polskę, podejrzewam, że mógłbyś i tak spokojnie, wygodnie sobie żyć, a mimo to jeszcze dokładasz sobie obowiązku, czyli dokładasz sobie wysiłku, mimo że mógłbyś już odpuścić właściwie. Tak, no spójrzmy na to może w ten sposób, że na etacie z kolei jeszcze nikt się nie dorobił tak, że za 30 lat na przykład będzie miał wolność finansową. Za 10 lat, 20 lat będzie miał wolność finansową. Te rzeczy się dzieją tylko i wyłącznie w biznesie, więc moim celem jest wolność finansowa i ja wiem, że etat tego nie da. Etat daje tylko takie, powiedzmy, taką bezpieczną, złotą klatkę, gdzie ma się swobodę swoją, można zawsze coś odłożyć, więcej, mniej, natomiast no to nie są nigdy stawki takie, jakie pojawiają się w biznesie. Jak mówię, niektóre są mniej kapitałochłonne, jak sklep online powiedzmy, deweloperka jest bardziej kapitałochłonna, natomiast też są wyższe marże. A do jakiego momentu wydaje Ci się, że można łączyć te 2 role, czyli etat i deweloperkę? Chyba każdy musi sobie odpowiedzieć indywidualnie. Jak ma się na przykład rodzinę, jak w moim przypadku na przykład mam rodzinę z dzieckiem, to ja chcę, żeby ta strefa komfortu, żeby moja rodzina również czuła się bezpiecznie pod względem finansowym, pomimo ryzykownych jednak działań inwestycyjnych z mojej strony, to chciałbym, żeby jednak ta strefa finansowa była cały czas zabezpieczona, póki jeszcze mogę takie coś realizować na tą skalę. I dodam nawet, że cała sztuka delegacji również wynika z tego, że człowiek ma te 24 godziny plus kilka godzin na sen i musi nauczyć się tego delegować. Troszkę w pracy się tego uczę, na etacie, w dużej organizacji szczególnie, gdzie pracuje setki czy tysiące osób i również jak ma się tylko ograniczoną ilość czasu na zaprojektowanie, na odpowiedzenie, to człowiek się mniej ma na to czasu, więc musi delegować to, szukać nowych członków zespołów albo naprawdę pomyśleć, jak takie coś ogarnąć, zoptymalizować tak, żeby jednak
czasowo nam to nie zajmowało. Nie możemy na przykład 10 godzin dziennie spędzać nad deweloperką, no bo braknie nam czasu na etacie. Wtedy nam się ten etat, nie możemy porzucić też tego etatu. Więc, znaczy możemy, natomiast no to niesie za sobą konsekwencje, na przykład brak tej wypłaty stałej, więc to jest kwestia indywidualna. Czyli tu nie ma tak, że od iluś inwestycji najlepiej jest przejść całkowicie na deweloperkę, zostawić etat. Zależy jak daleko chcemy tą kulę śnieżną pchać dalej, tak? Bo to jest, zaczyna się od kilku płatków śniegu, później jest kula śnieżna. Ja mam zamiar cały czas się rozwijać i podwajać, w tempie geometrycznym rozwijać swoje inwestycje i w tym momencie mam zamierzenia 10 razy większe niż to, co robię. Więc dopóki tak jest, to właściwie cały czas będzie mi brakować i kapitału i będzie brakować mi czasu, więc będę potrzebował cały czas jeszcze bardziej doprecyzować swoje skille, które mam. Również coraz większe kwoty, coraz większe inwestycje, z coraz ważniejszymi rzeczami mieć do czynienia, nowymi obszarami, więc taki jest mój cel przynajmniej na kolejne 10 lat. Jak rozmawiamy, to widzę, że w ogóle Cię to kręci strasznie, ta operacyjność, ale też spinanie tego, że nie męczy Cię to, co jest fantastyczne, bo często rozmawiam z przedsiębiorcami, którzy są zmęczeni swoim biznesem, albo z etatowcami, którzy są zmęczeni etatem. Ty masz etat, masz biznes na 2 kraje, dodajemy do tego jeszcze rodzina, dziecko, w sensie, że się da. Ja nie widzę u Ciebie zmęczenia, ja nie widzę u Ciebie wypalenia, zresztą rozmawiamy nie pierwszy raz i zazwyczaj masz taki nastrój i to jest ten Twój poziom energii. I tak się zastanawiam, czy wiesz, czy nie przyjdzie Ci takie wypalenie w pewnym momencie, że za dużo tego masz i dlaczego nie poświęcisz się całkiem deweloperce na przykład? Czy zrezygnujesz z tego dyrektorowania i dobra, idźmy sobie w inwestycje. Słyszałem takie dobre powiedzenie, że nie mogę się wypalić, bo nie jestem świecą. Więc zależy chyba od zaangażowania. Ja powiedziałbym, że cały czas podtrzymuję swoje ambitne cele, cały czas je rozrysowuję, naprawdę fizycznie je rozpisuję, jakie mam cele, zmieniam je, modyfikuję, mam to w kalendarzu, mam to na kartce i powiedziałbym, że ilość sztuk inwestycji, czy ilość kapitału będzie się zwiększać, ale to wcale nie musi zwiększać mojego zaangażowania czasowego, bo budowa 4 jednostek będzie mi kosztować tyle samo pracy, co budowa 40. To mówią mi znajomi, którzy robią takie duże inwestycje, że to jest tyle samo czasu kosztuje. To, że będzie się zwiększać skala, że będę miał większy wpływ na kształtowanie, na to, że na przykład zrobić całe osiedle, takie jakie ja uważam, że będzie najbardziej odpowiadać klientom, że nie będą mieszkać za ciasno, a jednocześnie będą mieszkali w idealnym miejscu dla siebie, będą mieli zieleń, będą mieli miejsca dla rodziny, więc dzięki temu, że człowiek się rozwija, może również realizować coraz większe swoje wizje, również w deweloperce. Więc powiedziałbym, że mnie to inspiruje i oprócz tego, że można samemu to robić, tak jak mówię, spisywać, przemyśliwać sobie, co chce się zrobić, to jeszcze chodzić na spotkania i to warto kilka razy w roku chodzić na takie spotkania, na takie branżowe, gdzie mamy do czynienia z ludźmi, którzy robią projekty ileś razy większe niż my oraz również mają taki entuzjazm. Nie wszyscy tak mają może, natomiast takich bohaterów trzeba sobie wybierać. Pamiętajmy, że inspirujemy się tymi osobami, którymi chcemy, wybieramy sobie tą osobę, która zrobiła większe rzeczy, więc dla nas jest inspiracją i będziemy tę osobę właśnie obserwować dalej na Facebooku, możemy na YouTubie, możemy czytać książki i tak dalej, więc to będzie dla nas bohater i jeśli będziemy o takim czymś myśleć, to będziemy parli w tą stronę właśnie. Więc. A właśnie dlaczego nie całkiem nie przejdziesz do deweloperki? Akurat w tym momencie sama deweloperka, w ogóle u mnie same nieruchomości też ewoluują. Ja na przykład teraz coraz bardziej zaczynam interesować się wynajmem i faktycznie teraz chcę wybudować budynek na przykład na wynajem. Albo nawet więcej niż jeden budynek, bo planuję. Więc to jest tak fascynujące dla mnie, że ja dalej w nieruchomościach szukam coraz to nowszych obszarów. Może z nudów, może dlatego, że rynek też ewoluuje. Na przykład pod kątem najmu, będąc bardzo często na rynku niemieckim, gdzie pół na pół ludzie mają lokale na własność, a połowę wynajmują całe życie, bo dzięki temu przenoszą się gdzie chcą, to dla mnie odnajduję cały czas tu inspirację. Jeśli chodzi o etat, dla mnie jest to drugi biznes. Ja wiem, że jestem odpowiedzialny za całe losy mojej firmy, mojego pracodawcy w Polsce. Jestem jednoosobowo odpowiedzialny za wszystkie transakcje, które są w Polsce, więc dla mnie jest to tak inspirujące, że ja po prostu mam za sobą ogromną korporację, która wspiera mnie w tym, że mogę rozwijać swoje wizje dotyczące właśnie tego przemysłu, który jest mój pracodawca robi, więc dla mnie jest to jak kolejny biznes, więc jeśli jestem odpowiednio tam wynagradzany,
I'm happy. Okej, chciałbym wrócić na chwilę do tego popytu, podaży, do tego lekkiego zastoju. Czy Twoim zdaniem kredyt 0%, no bo on jednak pobudzał i popyt, i podaż, czy powinien wrócić, czy jakakolwiek jego forma, czy nie? Czy on jest niepotrzebny i niech rynek sam sobie wszystko reguluje? Nie powinien. Nie jest potrzebny, dlatego że powoduje sztuczne zatrzymanie i nadmuchanie rynku. Czyli najpierw przy zapowiedziach rynek może przez 6 miesięcy zupełnie stać. To nie jest zdrowe dla nikogo. Szczególnie dla branży deweloperskiej. Nie mówimy tu o mieszkaniu, które kupimy, wyremontujemy, w 3 miesiące sprzedamy, tylko mówimy tutaj o najpierw zdobyciu działki, później pozwolenie na budowę, później budowę i całe tego dla deweloperki to jest ekstremalnie niezdrowe. Więc taki program spowoduje, że ludzie się zatrzymają i nie będzie sprzedaży przez sprzedaży, więc deweloperzy nie będą nowych działek kupować, nie będą ryzykować tego, a później jak program ruszy, to przez 3 miesiące mogą ceny wyskoczyć, wystrzelić, tak jak się wydarzyło, ale równie dobrze może się skończyć. Jakby trwał 3 lata, byłaby gwarancja, ktoś by się podpisał krwią, że będzie 3 lata trwał, okej, tak? Ale będzie trwał prawdopodobnie kilka miesięcy i wtedy się skończy. Wystrzelą się ludzie, ci, którzy chcieli kupić, kupią i później znowu się zatrzyma. Bo na przykład zabraknie kasy. I wtedy co robić dalej? A deweloper musi cały czas budować, dalej budować i ma już rozgrzewaną inwestycję, już buduje, już zaangażował się z inwestorami, już zaangażował się z bankiem, ma ten kredyt, ma z klientami podpisaną umowę deweloperską i na przykład nie może sprzedać po drugiej połowy lokali. I gdzie tu jest biznes, gdzie musi w takim razie obniżyć cenę na drugą połowę lokali, więc powiedziałem, że te programy są ekstremalnie niezdrowe. Wiesz, że teraz się pojawią takie komentarze, że deweloper, ten złodziej z marżami 50% powinien za darmo rozdawać mieszkania. Znaczy mam wrażenie, że w Polsce jest taka nie do końca pełna świadomość tego, że to nie państwo buduje mieszkania i że to prywatne przedsiębiorstwa budują mieszkania. Gdyby nie te prywatne przedsiębiorstwa, które budują mieszkania, to mogłoby nie być gdzie mieszkać tak naprawdę, no bo państwo nie dźwignie w tym momencie budowania tego. Mimo wszystko ludzie mają pretensje do deweloperów, w niektórych przypadkach oczywiście słuszne, za zbyt wysokie marże, aczkolwiek to jest wolny rynek i to się reguluje samo, więc nie wiem, czy do końca można określić to jako zbyt wysokie marże, ale też oczywiście mają rację, mówiąc o tym, że występuje patodeweloperka w postaci jakichś tam lokali 15-metrowych czy tam 1,5-metrowych na wysokości. Natomiast no, chyba jest to niezrozumienie w ogóle dla biznesu deweloperskiego, bo ludzie mają wrażenie, że to jest żerowanie na tej najpilniejszej potrzebie. Spotykasz się w ogóle z takimi opiniami wobec siebie, z hejtem takim, czy z opiniami, że jesteś właśnie wyzyskiwaczem, bo ja chcę kupić mieszkanie i mi się ono teoretycznie powinno należeć po najniższych możliwych stawkach rynkowych? Wydaje mi się, że to są jeszcze jakieś zaszłości, które mamy sprzed 30 lat i wcześniej, że jeśli jest marża 20-30%, to jest źle, że to jest wyzysk. Jakby na rynku deweloperskim jest duża konkurencja, bo mówimy tutaj o tysiącach graczy, a przynajmniej setkach, którzy są znaczący na rynku polskim. Więc konkurencja jest, ale to nie jest rynek, na który nie można wejść, więc zapraszam każdego, można sobie własną inwestycję również realizować, jeśli ma takie duże marże, tak? Więc to jest droga wolna, tak? Natomiast sama zazdrość dla wysokich marż, no to właśnie można szybko sprawdzić i samemu taką inwestycję zrealizować. Takich marż 50-40% ja nie słyszałem. Prawdopodobnie, gdy buduje się setki i tysiące lokali rocznie, jest to możliwe z efektu skali. To mówię o opiniach ludzi. Natomiast tutaj mówię, że raczej to są 20% i najczęściej się nie udaje na początku takiej marży osiągnąć, bo zakładamy 25, 20 później zostanie między 10 a 15 na przykład, szczególnie na początku, więc jak już tak zobaczyliśmy, że to jest tam kilkaset tysięcy złotych na 3 lata, to tam 200-300 tysięcy złotych na 3 lata, to trzeba się zastanowić, czy warto ryzykować tak naprawdę, tak jak mówię. No. Porada dla tych wszystkich komentujących, czy dla hejterów, to jest, że zapraszam do branży, tak? Absolutnie. I ty udowadniasz, że się da w to wejść. Można zacząć, można na etacie, można... Ile jesteś, Radomir, już w branży? Będzie 4 lata. Okej. Ile inwestycji za tobą? Trzecią i deweloperską realizuję, no i kilka, że tak powiem, takich flipów, inwestycji z kimś, inwestowanie w nieruchomości. Wcześniej nie miałeś związku z nieruchomościami? Nic. Moje pierwsze kroki to teraz do deweloperka. Czyli da się, można, Radomir zaprasza, podpowiesz ewentualnie, No pewnie, że bo ty tak. jesteś pomocny facet, więc jeżeli ktoś się do ciebie zgłosi, to pewnie nie odmówisz. No pewnie, że tak. Kredyt 0%, ustaliliśmy, że on jest niezdrowy dla rynku. Nie tyle dobry, niedobry, ile jest po prostu niezdrowy dla rynku. Niech każdy sobie resztę oceni. Natomiast jak inaczej można pomóc w tej sytuacji?
czy są niepopularne opinie, niepopularne wśród komentujących, że trzeba by pomóc deweloperom. Natomiast no, wtedy zaczynają się głosy, dlaczego pomóc deweloperom, skoro mają 20-30% marży. Jak Ty widzisz rozwiązanie tej sytuacji dość patowej na rynku? Doszliśmy do tego najpierw, że mamy najdroższe kredyty w Europie. Program wsparcia tylko do mieszkaniówki to byłoby tylko malutki kawałek tego. Generalnie mamy za drogi kredyt w Polsce na wszystko. I to dotyczy całego biznesu, jakichkolwiek kredytów, jakie bierzemy w Polsce. Tak? Bo hipoteczne są drogie, ale wszystkie 100% są generalnie w Polsce za drogie. To jest jedna rzecz. Generalnie największym problemem, jak rozmawiam z klientami, najczęściej jest, że nie stać ich na daną cenę jednostki, na daną cenę segmentu lub lokalu, w zależności czy to jest warszawskie mieszkanie, czy segment właśnie pod Warszawą, po prostu ich nie stać. Cena zawsze będzie bardzo ważna i jest. I teraz, jeśli tak, to jeśli dałoby się pomóc deweloperom w budowaniu taniej, to wtedy bardzo chętnie przy dużej konkurencji, która jest na rynku deweloperskim, mogliby również taniej sprzedawać, czyli byłoby automatycznie więcej ludzi stać na zrealizowanie swojego marzenia w postaci lokalu. No i jest na to kilka rozwiązań. Tak tylko kilka minut się zastanawiałem nad tym, jakie to mogłyby być, ale są ogromne problemy w tym momencie z uzyskaniem pozwoleń, warunki przyłączeniowe na przykład na prąd, albo na wodę. I tu mówimy o XXI wieku i okolice Warszawy, tak? Że na przykład podłączenie same wody, na przykład mi zostało to odmówione raz, drugi raz kopałem sobie wodociąg sam, tak? I jakby XXI wiek pod Warszawą, nie można mieć wody. Dostaje się odpowiedź z zakładu komunalnego, że najpierw trzeba na studni, tak? Czyli budujemy sobie dom, inwestujemy w niego, a nawet sprzedajemy i mamy mieć studnię, tak? Z filtrami i tak dalej. Więc myślę, że państwo, będąc władczym nad zakładami komunalnymi, powinno na takie coś wpłynąć, tak? Prąd. Druga rzecz. Teoretycznie 18 miesięcy powinno być, przynajmniej w mazowieckim PGE na podłączenie. Wydłużyli później do 24 miesięcy. I tak się nie wyrabiają w tym terminie przyłączenie. Prąd jest niezbędny. Jeśli nie będziemy mieli węgla, jeśli nie chcemy gazu i nie będziemy, to muszą być pompy ciepła, to jest na prąd. Prąd jest niezbędny. To nadal jest PGE, które jest PGE, Taurony Energii są własnością Skarbu Państwa albo przynajmniej z ogromnym wpływem. To się nie dzieje. To są ogromne ryzyka, które deweloper bierze na siebie, żeby to wybudować. Po co mi ściany i te elewacje, jak nie będzie prądu ani wody? Tak? Kanalizacji też nie ma. Tak? O kanalizacji możemy sobie marzyć. Są miejsca, również w Warszawie, na Wawrze na przykład, gdzie ludzie mogą marzyć i wiedzą, że nie będą mieli kanalizacji przez kolejne 10 lat. W Warszawie? Come on. I to są takie ryzyka, które deweloper musi brać na siebie. Deweloperka to nie jest stawianie ścian i dachów i okien. To jest cały ten ogromny proces, bo klient na końcu chce mieć super lokal z kanalizacją, z wodą, z prądem i jeszcze w odpowiedniej cenie. Więc tutaj państwo może bardzo dużo zrobić, żeby ułatwić te niektóre rzeczy deweloperom, żeby zmniejszyć te ryzyka, a dzięki temu mniejsze będą marginesy brane bezpieczeństwa na to, będzie szybciej realizowana inwestycja. Czas to pieniądz. Jak szybciej będzie zrealizowana, o pół roku inwestycja, to na pewno będzie taniej, bo kapitał kosztuje, bo bank kosztuje, bo kredyty wszystkie kosztują, więc tu już będzie obniżenie. Plus dostępność działek, tak? Plany zagospodarowania czasami są niezrozumiale bardzo ekstensywnie nastawione na jakieś zabudowy zagrodowe, na jakieś ogromne działki. Ogromne nie, ale 1000 metrów na jeden dom jednorodzinny. Powiedzmy, jeśli działka kosztuje 250-300 tysięcy złotych na przykład, super, wybuduję sobie za 700, działka 300, 1 000 000 złotych. Nie wszystkich jest stać na to za 1 000 000 złotych. Jakby w planie zagospodarowania było 500 metrów, zabuduję sobie połowę, z przodu, z tyłu, po bokach parking, tak, z tyłu zostanie mu 200 metrów. Czy 200 metrów jest za mało dla rodziny, pieska, kosiarkę, posadzić sobie truskawki, krzaki? Ludzie mają dużo mniejsze ogródki i się z tego cieszą, więc zmniejszenie tych powierzchni w planie zagospodarowania również obniży koszty finalnego lokalu, bo przecież one stoją na działkach, więc państwo ma bardzo dużo do zrobienia, żeby obniżyć ceny dla dewelopera, czy procesy dla dewelopera i dzięki temu koszty będą niższe, będzie można na tym konkurencyjnym rynku zaoferować taniej. Przecież nam chodzi o to, żeby wybudować i sprzedać, a nie wybudować i trzymać później przez 2-3 lata, aż zdecyduje się na program lub nie. No, tak w skrócie. W skrócie albo może długo. Okej, ale rozumiem jeszcze, że też jest kwestia kredytu, dość drogich tych kredytów, najdroższych, nie dość drogich, tylko najdroższych w Europie. Tak. Jakby nie było, czyli tu widzisz te punkty, gdzie można by jeszcze ewentualnie obniżyć ceny
mieszkań. Tak, tutaj państwo też może mieć swoją rolę, bo ma sprawczość również nad bankami. One mogą być prywatne, ale jest NBP od tego i również, żeby polityką pieniężną również zarządzać. Jeśli są takie drogie kredyty, coś tu nie gra. Tak? Są banki międzynarodowe, które operują w innych krajach i oferują inne kredyty. Tak? W Europie, w Unii Europejskiej. Tak? Nie jesteśmy samotną wyspą, więc tutaj państwo też ma swoją rolę, żeby niekoniecznie takimi programami punktowymi, które mogą wpłynąć negatywnie na rynek, ale żeby ogólnie kształtować również politykę kredytową. To zapraszamy rządzących do tych rozwiązań, a zapraszamy też chętnych spróbowania deweloperki do wejścia w ten biznes. Radomir udowadnia, że da się łączyć etat z deweloperką, że da się robić to bez wiedzy jakiejkolwiek na początek, ale też i z kapitałem zewnętrznym od rodziny i później pozyskiwać od inwestorów. Twój przykład to taka fajna ścieżka, gdzie można od, nie chcę użyć słowa zera, ale od człowieka, który nie ma pojęcia o nieruchomościach, przejść do łączenia tych dwóch ról. Przypomnijmy, Radomir na 2 kraje dzieli swoje życie, ma rodzinę, więc to też nie jest wymówką. Więc ja Ci życzę, żeby ta energia nie spadała w Tobie. Dziękuję bardzo, Paweł. I dzięki za rozmowę. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, trzymajcie się.